Oświęcim, po żydowsku Oszpicin, jak przystało na miasto o średniowiecznym rodowodzie, ma swój rynek. To miejsce, w którym jesteśmy, dzisiaj jest głównie miejscem turystycznym i zabytkowym, natomiast przed wojną pełniło funkcję handlową. Tutaj co czwartek katoliccy i żydowscy rolnicy oraz żydowscy kupcy sprzedawali swoje towary. W dwudziestoleciu międzywojennym co drugi mieszkaniec Oświęcimia był Żydem. Domy, które widzimy, były w większości zamieszkane właśnie przez żydowskich Oświęcimian. Również sklepy i zakłady rzemieślnicze prawie całkowicie należały do nich. Ratusz, historyczny budynek ratusza, to także miejsce koegzystencji katolików i Żydów. Tutaj przed wojną wspólnie zasiadali radni miejscy katolicy i żydowscy, a w 1934 roku wiceburmistrzem miasta Oświęcimia został wybrany Żyd dr Emil Reich. Pod numerem 10 mieszkał przed wojną naczelny rabin Oświęcimia Eliasz Bombach, który podczas wojny został deportowany do obozu Auschwitz-Birkenau i tam został zamordowany. Żółty narożny budynek z dwuspadzistym dachem to przedwojenny hotel Herz, założony przez żydowską oświęcimiankę Józefinę Herz, ekskluzywne miejsce noclegowe oraz centrum wydarzeń politycznych i społecznych dla katolickich i żydowskich Oświęcimian. Tutaj w 1915 roku nocował późniejszy marszałek Józef Piłsudski, co zostało upamiętnione stosowną tablicą. Kiedy w 1939 roku Niemcy zajęli Oświęcim, wcielili go do III Rzeszy i przemianowali na Auschwitz. Rynek został zmieniony na Adolf Hitler Platz. Niemcy wdrożyli natychmiast politykę terroru wobec mieszkańców Oświęcimia, katolickich i żydowskich. Żydom między innymi zakazano korzystania z chodników, zmuszając ludzi do chodzenia po ulicach. Zmiany w architekturze rynku były związane z niemieckimi planami osadnictwa. Oświęcim w planach nazistowskich miał być Musterstadt Auschwitz, takim wzorcowym ośrodkiem niemieckiego osadnictwa na wschodzie i miał wyglądać jak historyczne niemieckie miasto. W związku z tymi planami wiosną 1941 roku Niemcy postanowili pozbyć się wszystkich żydowskich mieszkańców Oświęcimia, a wówczas Auschwitz. Rynek był obok placu Księdza Skarbka jednym z dwóch miejsc, gdzie Niemcy kazali stawić się żydowskim Oświęcimianom z minimalną ilością bagażu. Te dni to były ostatnie chwile w życiu większości z tych ludzi, kiedy widzieli swoje rodzinne miasto. Stąd zostali przymusowo wysiedleni do 3 okolicznych miast. Do Będzina, Sosnowca i Chrzanowa, a także do kilku miejsc w generalnym gubernatorstwie. Z tamtych miejsc w ciągu wojny większość oświęcimskich Żydów została następnie wysiedlona, przewieziona do obozu koncentracyjnego i śmierci Auschwitz-Birkenau, gdzie większość oświęcimskich Żydów została zamordowana. Dzisiaj na rynku o żydowskiej przeszłości Oświęcimia przypomina tablica pamiątkowa ufundowana przez mieszkańców tego miasta w 2001 roku.